No i powiem wam, że była to nasza pierwsza noc na pustyni, można tak nazwać to miejsce, takiej kamienistej, tam dalej ma być bardziej piaszczysta. Ostrzegano nas, żebyśmy nie spali, bo będzie bardzo zimno, że zamarzniemy, że musimy iść do takiego turystycznego kempingu, też beduińskiego z namiotami, że tam podobno jest super i w ogóle, no wiecie, my jesteśmy tacy, że lubimy sobie wszystko sami organizować, dlatego spaliśmy tutaj. Taka okolica, jak widzicie, znaleźliśmy to po ciemku. No i tak zamierzamy przynajmniej 3 kolejne noce spędzić, bo ten szlak, którym teraz pójdziemy, około 80 km, będziemy chcieli właśnie zrobić z noclegami na dziko. Wadi Rum jest to rezerwat przyrody na pustyni, jedno z bardziej popularnych turystycznie miejsc w Jordanii. Żeby tam wejść, trzeba mieć bilet. My mamy tak zwany Jordan Pass, który nam umożliwi wejście do niego. Jest tu dużo turystów, duży ruch samochodowy i wczoraj wieczór mieliśmy taką sytuację, bo dojechaliśmy tam kilometr dalej stopem, przy takim posterunku policji się zatrzymaliśmy, no i mówimy, że tu sobie te 3 km już przejdziemy na nogach. Policjant nam bardzo chciał łapać stopa, myśmy nie chcieli, bo chcieliśmy gdzieś tu po prostu w byle jakie miejsce z lewej czy z prawej strony zjechać, zejść, żeby rozbić namiot. A myślę, że przy tej wiosce byłoby o wiele gorzej. I wyobraźcie sobie, że co dosłownie 2 minuty zatrzymywał się samochód, że nas podwiezie, że nam pomoże, że jest zimno, że jest ciemno, że sobie nie damy rady, że zabłądzimy. A mnie nie, dzięki, poradzimy sobie. No i jak widzicie, udało się. Dostaliśmy taką mapkę od pana strażnika. Tutaj jest główne wejście na pustynię, o, w zasadzie nie do, a na. Trochę nas przytrzymał, bo chciał nam jakiegoś lokalnego przewodnika szukać, ale myśmy powiedzieli, że my idziemy do Akaby i... Bo na początku pytał, chcecie wejść na górę, to powiedzieliśmy, no może tak. Może wejdziemy, no. A myśmy w ogóle nie wiedzieli, co to za góra, ale potem czytałam tutaj, że na tę górę można tylko wejść z przewodnikiem. Także w takim razie nie chcemy. Nie jest to dla nas priorytet, bo już po górach trochę chodziliśmy. Tak. Potem się pytał, czy mamy samochód wynajęty. Mówimy, nie mamy, bo my chcemy iść na nogach. Potem się pytał, czy mamy rezerwację noclegu. Mówię, nie mamy, bo my idziemy do Akaby. Więc zdziwiliśmy go tak bardzo, że w końcu się poddał i musiał nas puścić. Ale w tej informacji już czytałam, że można tutaj normalnie spać w własnym namiocie, nie musisz mieć rezerwacji. Są miejsca zaznaczone, gdzie można spać i tam to można, poza tymi miejscami nie wolno. Także jedynym pewnie problemem, który tutaj możemy mieć, to woda. Także z tym się trzeba liczyć, że musimy tą wodę zdobywać. Są miejsca oczywiście, gdzie ta woda jest. Jest dużo tych beduińskich kempingów, gdzie oni na pewno mają wodę. Pytanie, czy jeśli poprosimy, to nam dadzą. Jeśli sami gdzieś nie znajdziemy, a już to się okaże. Jesteśmy w wiosce Wadi Rum Village, tak się oficjalnie nazywa. Na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest wszystko tak bardziej pod turystów przygotowane. Ale przynajmniej otoczenie, te skałki tutaj z prawej, z lewej strony są bardzo ładne. No wioska pewnie jest prawdziwa, ale jest po prostu wszystko, co turyści potrzebują. Oprócz tego, co mieszkańcy potrzebują. Może już za szybko wyciągnąłem wnioski, że to jest takie typowo turystyczne miejsce, bo tutaj, słuchajcie, w tym budynku jest szkoła. I to uczęszczana, liceum. Jest dużo dzieci przed chwilą wychodziło, także chyba też się tutaj toczy normalne życie, nie tylko turystyczne. Chyba że to jest liceum o profilu turystycznym. Jak sądzisz? Możliwe.
Powiem wam, że jak dla mnie robi to wrażenie. Jest kosmos. Warto było przyjechać. Zarąbiście. A pan nam przyniósł zupełnie za darmo jeszcze talerz ryżu z frytkami. Bardzo mili beduini. Tam, gdzie przed chwilą zatrzymaliśmy się na posiłek, było też źródło, spływało tam z tej góry, którą widzicie teraz za plecami. I tam sobie zatankowaliśmy wodę. Mamy aktualnie ze sobą 6 litrów i to nam powinno wystarczyć dzisiaj do wieczora, łącznie z gotowaniem kolacji. Teraz mamy godzinę 15 i jutro rano na śniadanie i na dojście do kolejnego źródła. Nie wiemy jeszcze, do jakiego będziemy szli, bo jeszcze nie zaplanowaliśmy do końca trasy. Na razie dzisiaj byśmy chcieli, tak powiedzmy, do 5, do 6 iść, więc może jakieś 10 km, może troszeczkę więcej się uda. No bo idzie się całkiem dobrze. Piasek jest ubity. Chyba że gdzieś samochód przyjechał, ale tak to jest twardy, więc idzie się bardzo dobrze. Nawet na rowerze dałoby się przyjechać spokojnie. Tak, ale myślę, że też mniej więcej dlatego, że tu jest dużo tych samochodów. Nie, bo tutaj obok też jest twardy. Tu jest twardo, tak? Tu jest jeszcze twardziej, bardziej twardy tak naprawdę. No to dobrze, możemy iść. A widoki są, kurcze, nieziemskie. Jeśli mam coś powiedzieć o tym miejscu, to naprawdę jest warte zobaczenia. Obowiązkowe, jak się jest w Jordanii. Tak wyglądają miejsca dla turystów, takie kempingi, kampy na pustyni, gdzie można sobie zamówić nocleg, przeważnie razem z obiadem, razem z kolacją i ze śniadaniem. Możliwe, że jak ktoś zostaje na kilka nocy z rzędu, no to też będzie miał obiad. A ten jest szczególny, ponieważ znajduje się przy małym moście. Wszystko? No i cały, słuchajcie, powód tego zamieszania w tym miejscu to jest ten tak zwany most, po którym teraz Dorenda chce przejść. O, tam jest dziura w środku.
Idziemy w poszukiwaniu miejsca noclegowego. Bo tak naprawdę musimy się teraz troszeczkę zgubić, bo chyba będziemy w nieoficjalnym miejscu spać, ale patrzcie, jakie są tutaj wszędzie, kurcze, cudowne widoki. Na przykład ta skała w ogóle. Coś pięknego. Oficjalnie Dorenda wyczytała, że nocleg jest możliwy na dziko, ale w takich przygotowanych czy nieprzygotowanych Zaznaczonych miejscach. Tak, ale raczej do takiego dzisiaj nie dojdziemy. Ale tutaj blisko widzieliśmy na mapie, że są jakieś takie kempy, więc może tam dojdziemy. Inshallah.